ukrywam, że najbliższe memu sercu model Mercedesa to było właśnie W108. A myśl po prostu we mnie zakiełkowała, że ja muszę takiego Mercedesa mieć. No wiele czasu musiało upłynąć, wiele wody pewnie w Wiśle do Bałtyku wpłynęło, kiedy ta W108 w końcu do mnie trafiła. Nazywam się Szymon Stawiński, na Instagramie, na Facebooku jako Stawsz Garaż. Pseudonim Stawsz, wiele osób mnie zna z tego nika od wielu lat. Działam w branży motoryzacyjnej. Auto, powiedzmy, że na te 90-95% jest gotowe, bo jeszcze wiele detali mi zostało do zrobienia. Osoby, które będą widziały to auto na eventach, na zdjęciach i tak dalej i będą później widziały to auto, nazwijmy to osobiście, to też mówię o tym uczciwie i wprost. Koncepcja tego samochodu jest taka, że on nigdy nie miał wyglądać tak, jakby wyjechał właśnie z fabryki. Bo ja uważam, że ta cała historia, która jest w tym samochodzie, te 52 lata, czy 51 lat, za chwilę 2 lata jego życia, no jakieś odcisnęły piętno tak naprawdę w postaci wielu elementów, detali. I to wszystko na tym samochodzie widać. 70% lakieru jest lakierem pierwszym, oryginalnym na tym samochodzie. To też widać w wielu miejscach. Jeżeli chodzi o wnętrze, to też nie wszystko w tym samochodzie jest nowe, bo myślę, że też wiele jednak rzeczy jest po prostu, są rzeczami, które wyda na nich ząb czasu, które były montowane, kiedy auto było faktycznie nowe, te 50 parę lat temu, a przeze mnie zostały poddane tylko albo gruntownej renowacji, albo po prostu gruntownemu detailingowi. Auto jest wyposażone w silnik, który już był w W116, 4,5 litra, to tak jak powiedziałeś celnie, one były produkowane tylko praktycznie 2 lata. To jest silnik M117-984, który był produkowany już z myślą o następcy modelu, o właśnie Mercedesie W116 S-Class. Silnik ma specyfikacje amerykańskie ze względu na normy, obniżony stopień sprężania, przez to ma mniejszą ilość koni i tych koni ma 200. W Europie podobnej ilości koni mechanicznych wychodził silnik 3,5 litra, V8 również i to był właściwie najwyższy modelowo, natomiast na indywidualne zamówienie można było w Europie również 4,5 spotkać. Ja gdzieś się spotkałem z taką adnotacją i wtedy ten silnik miał 220 koni. On technicznie jest w znakomitej formie. Ma jeszcze jakieś tam mankamenty wieku dziecięcego, nazwijmy to, po odbudowie, ale to są rzeczy, które zostaną szybko usunięte i mam nadzieję, że będę się autem przemieszczał wiele kilometrów. I tak jest ogólnie plan, żeby to auto nie stało w garażu, tylko żeby to auto normalnie jeździło na kołach, nie na lawecie, tylko na kołach. Oczywiście tam, gdzie będzie potrzeba, to na lawecie będę się przemieszczał z racji takiej, że po prostu szkoda mi jest aż nabijać tylu kilometrów. Bo całkiem pomimo wieku nie ma jakiejś zastraszająco dużej ilości kilometrów na przebytych.
Jakby przyzwyczajony jestem do aut raczej, ja jeżdżę dużymi samochodami na co dzień. Wcześniej miałem S8, wiedziałem, że to nie będzie auto pokroju S8. Bałem się, że to będzie taki tapczan trochę na kółkach, ale tak nie jest. Jest bardzo przyjemny w jeździe. Ma bardzo precyzyjny układ kierowniczy. Być może dlatego, że też jest jakby odbudowany ten układ i działa w taki sposób, jak powinien. No ale jestem zaskoczony, w jak prosty sposób to auto działa, a po drugie, w jaki sposób jest odizolowany kierowca, operator tak naprawdę koła sterowego od drogi. Na kierownicy tam absolutnie nie dzieje się nic. Dosłownie naprawdę to auto przetacza się przez różne nierówności, wcale nie wychylając się w jakiś tam sposób na boki. Jedynie no, jakby czujemy taką miękkość i płynność jazdy, ale nie czujemy się w żaden sposób niekomfortowo, że jakby nie panujemy nad tym samochodem. Właśnie jest bardzo przewidywalny. I powiem szczerze, no licznik mam wyskalowany w milach, bo to jest auto no, na Amerykę, jak już wielokrotnie mówiliśmy. Nie mogę się przyzwyczaić oczywiście do tego wyskalowania w milach. Już mam taki przelicznik mniej więcej w głowie, że jak jadąc tyle, to jadę tyle, tak? Ale no, jakby 80 mil czy 100 mil na godzinę to jest no, bardzo sprawnie jakby dochodzi do tej prędkości. To nie jest zwieńczenie absolutnie mojego dzieła, bo ja uważam, że Mercedes jest jednym z jakichś tam stopni, które w tym momencie są na mojej drodze. Mówiąc przenośni, wchodząc gdzieś tam po schodach życia, to pewnie gdzieś jestem w połowie drogi tak naprawdę, więc ja uważam, że jeszcze wiele projektów ciekawych przede mną. Jest to auto, które zostanie w mojej pamięci na długo i na pewno nie będę chciał się tego auta pozbyć za wszelką cenę. Chciałem też w ogóle z tego miejsca powiedzieć, że też bardzo dziękuję moim przyjaciołom, mojej grupie kolegów, Kubie Pomorskiemu, twórcy tak na dobrą sprawę grupy ADBL Family, gdzie ja od wielu lat no, jestem jakby częścią tej grupy. Auto też siłą rzeczy jest częścią grupy, bo tam jednak oprócz ludzi liczą się przede wszystkim auta, bo jak wiadomo, no, trzeba mieć co pokazać i co zareklamować, jeżeli chodzi o kosmetyki ADBL-a. Natomiast no, tak się składa, że ten kredyt zaufania też pomiędzy posiadaniem jednego auta a drugim, czasami właśnie roku bez auta, no to jakby cały czas w tej grupie jesteśmy, każdy się wspiera i tak dalej i wszyscy wiemy, że budując kolejne auto nie będzie gorsze niż poprzednie.